Europa szykuje się na reglamentację wielu rzeczy. Europa szykuje się na tworzenie, przepraszam, na tworzenie pewnych alertów, stanów, ogłaszania stanów bezpieczeństwa. Ursula von der Leyen. Bardzo dziwne. Aż takie przytłaczające. To będzie wyglądało jak pomór. Jak na ten pomór nie będzie żadnego środka, żadnej możliwości, żadnego ratunku. Sytuacja będzie jedną wielką bezradnością. Ja nie mogę zrozumieć tej atmosfery. Kojarzy mi się atmosfera takiej beznadziei. Takiej, że coś się wydarzy, na co nie będzie rady. Będzie można tylko kontrolować sytuację, ale nie będzie na to rady. Ale nie jest to wojna w Europie. Ludzie będą mogli coś przyjąć. Albo będzie w płynie, albo w czymś innym, ale coś przyjąć, ale to i tak nie będzie rada na to. Nie rozumiem tej beznadziei. To dziwne, bo są ku temu wewnętrzne przygotowania, rozporządzenia. Tak jakby wiedziano, że to przyjdzie. Ale to, co przyjdzie, bardziej mi się kojarzy, że to przyjdzie z natury. Tylko to będzie bardzo groźne. Ursula von der Leyen. To przyjdzie ze świata. Ta pani pełni wysoką funkcję w Unii Europejskiej, więc poczucie Unii, ale czyżby groziło nam coś bardzo niebezpiecznego, groźnego, wywodzącego się z natury, co ma przyjść, gdzie zaraza, która była, to był ptasi świergot do tego, co mi się kojarzy. Coś bardzo wielkiego zagraża nam. Ze strony natury,
ale być może nie stworzy to tego sama natura. To będzie czarne z takimi kolcami jak rafa, jak będzie się to przedstawiało czarne, mówiło o czarnym, z takimi odnogami. Powiedzmy, że to będzie stwór mikroskopijny. I się skojarzyło tak, że coś, co jest na Antarktydzie, dosłownie tak mi się to skojarzyło, będzie przewiezione w miejsce, gdzie jest gorąco, ciepło. I od tego to się zacznie. Błyskawicznie. Ja w ogóle przed tą audycją, kiedy się sposobiłem do tej audycji, poczułem taką dziwną rzecz. Nie pierwszy raz. Ona mnie nachodzi od jakiegoś czasu. Niedługiego czasu. Że czeka nas coś, ja tego nie umiem prościej wytłumaczyć jak teraz to, co powiem. Czeka nas coś, co będzie, na co nie będziemy mieli kompletnie wpływu. Jak to się stanie, to zdamy sobie sprawę szybko, że nie mamy kompletnie na to wpływu. Tak jak do zarazy, która była, wiele osób ma wątpliwości, ja też, tak to, co będzie, tu nikt nie będzie miał wątpliwości. Taka jest tego straszna różnica. I to się zbliża. To będzie głównym problemem, a dopiero po tym słowo wojna. To będzie miało takie szybkie fale. Gdzieś się wydarzy, w jakimś regionie, i to będzie miało skutki bardzo szybkie i mocne. Tam ucichnie, wydarzy się w innym albo w dwóch innych miejscach. To nie będzie szło jedną falą, tylko takie ogniska będą się tego robiły. To będzie bardzo charakterystyczne, że tego będą ogniska. Jedno będzie wygasać, dwa będą powstawać. Dwa będą wygasać, jedno powstanie. Jedno będzie wygasać, trzy powstaną. Będzie taki czas, że niektóre miejsca na świecie, a też w Europie, będą kompletnie puste. Będą stały domy, będzie ziemia. I ludzie to będzie taki czas po czymś, że ludzie się będą przemieszczali z miejsca na miejsce, bo. I powiedziałem mu o Hiszpanii. Powiedziałem, słuchaj, będą rejony w Hiszpanii, które będą kompletnie wyludniałe. Że ludzie będą tam jechali, będą dostawali, na przykład ktoś przyjadą jacyś ludzie i oni dostaną jakieś nieruchomości, jakąś ziemię i będą mogli to uprawiać i tam żyć. Wtedy syn, pamiętam, zapytał mnie, tato, no ale co to znaczy, to wojna? Ale wojna na ogół też niszczy wiele rzeczy. Ja miałem wrażenie, że to wszystko będzie, ale będzie opustoszałe. Ale w stosunku do czegoś takiego, co tu mi się kojarzy, jest to dziwne. No bo tak jak mi się kojarzy, to będą takie ogniska. One będą, jedno powstanie, potem szybko to się będzie działo, ono będzie zanikać, następne powstaną. To będzie i taki lęk, że aby nie tu, aby nie u nas to powstało. Takie czekanie i obawa.